Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer 6812 i zapraszam na mapkę, na serię całą Mont Le Méchet. Pewnie się tutaj dziwicie troszeczkę, co ja robię w tym lesie, stojąc obok tej pięknej renówki. No, musiałem na chwilkę się zatrzymać. Słuchajcie, cóż, no, jadę tutaj odzyskać rodowe włości. Otóż ojciec pijanica opchnął nasze, że tak powiem, po dziadku gospodarstwo, a ja postanowiłem zostać rolnikiem, a dokładnie uprawiać. Mój główny cel to nie tyle uprawiać, co przetwórstwo ślimaków, hodowla i przetwórstwo ślimaków, bo oczywiście jest to mapka francuska. Startujemy z 500 tysiącami euro i nie mamy tutaj żadnych gruntów. Mapka nazywa się, tak jak powiedziałem, Le Méchet. Myślę, że tak to się czyta. To jest jakiś, nie wiem co to po francusku znaczy dokładnie, ale spodziewałem się, że obszar albo jakieś gmina Le Méchet. Ok, jesteśmy tutaj, przyjechaliśmy, na chwilkę się zatrzymamy. Tutaj mamy główne miasteczko. Tu mamy farmę, którą chcemy odzyskać. Na nią, wydamy w tej chwili 287 tysięcy, bo mamy tutaj lekkie zmianę ceny. I odzyskamy tą naszą farmę. A ślimaki, słuchajcie, są na polu, jak mnie pamięć nie myli. Gdzie to pole? 250. Tutaj jest produkcja ślimaków i to pole będziemy chcieli kupić, ale jeszcze nie w tej chwili, bo jest odrobinkę za drogie i to jest nasz główny cel, uruchomić produkcję ślimaków oraz odzyskać tą farmę i jakoś się zagospodarować. Słuchajcie, będziemy grali dosyć tutaj, może tak, dosyć ciężko to będzie, bo może jeszcze na chwilkę wyłączę, żeby zademonstrować wszystko, co będę mógł. Będę wykonywał ręcznie oczywiście. Nawet tym razem wykorzystałem moda na ręczne odłączanie i ręczne podłączanie. Także widzicie, troszeczkę będziemy tutaj pracować. Mamy tutaj taki samochodzik, z którym, no i małą lawetkę, naprawdę malutką, którą będziemy chcieli ruszyć tutaj do boju. Także ja pozwolę sobie zrobić taki kurs troszeczkę z widokiem z zewnątrz, bo ten samochodzik bardzo sympatycznie wygląda. Ewentualnie możemy pojechać troszeczkę z takim widokiem. No bo nie ukrywam, że jeszcze tylko... No i oczywiście mamy też nasze mody, czyli tradycyjnie, jeśli chodzi o mody, to mamy bank, mamy polityki, czyli red tape'a. No i oczywiście mamy też moda na uszkodzenia. Wszystko jest pięknie, że tak powiem, ustawione. Nie mamy de facto poza lawetą z renówką i coś, co jest przypisane do gospodarstwa, więc tego nie ruszałem. Nic innego nie mamy. I cóż, no będziemy starali się tutaj na tej mapce pograć troszeczkę. Będzie to taka odskocznia też od tego, co ostatnio u mnie na kanale ciągle jest. Tutaj to możemy się na chwilkę zatrzymać w tym zakolu. Słuchajcie. I zerkniemy, jak to wygląda miasteczko tutaj, widok miasteczka. Bardzo sympatyczne. No, myślę, że wjedziemy teraz, a może nawet pojedziemy, tak jak powiedziałem, z tym widokiem. Jedziemy do miasteczka
pierwsze, o, częste rozruchy. Ale to jest samochód, słuchajcie, no to no, nie można traktować wszystkich maszyn tak samo. Więc jest stacja kolejowa. Więc tak jak mówię, jedziemy odzyskać nasze włości rodowe. Le Machette. Jeśli ktoś zna francuski, to może powie, co tam dalej jest napisane. Mamy tutaj znaki do centrum Le Crotte, Vernots, Le Reville. Ja myślę, że pojedziemy w lewo w kierunku centrum. Może z takiego widoku zobaczmy, jak to miasteczko się prezentuje okiem kierowcy. Myślę, że może być fajnie. O! Pięknie. Normalnie dzwony kościelnie, eleganckie. Fajnie. Mapka jest bardzo ładnie zrobiona przez Studio M. Oj, teraz nie pomnę, ale można tu znaleźć sobie tą informację. Tu mamy, widzę, jakiś targ. Ja teraz nie będę mapki zwiedzał, będę jechał konkretnie zakupić moje gospodarstwo, a mapkę będziemy poznawali, słuchajcie, w trakcie, jak będziemy coś robili na gospodarstwie. Mam nadzieję, że jadę w dobrą stronę. Już opuszczam Le Meche. Mam nadzieję, że Francuzi się nie pogniewają na mnie, że coś źle czytam. Nie będą mieli tego za złe. No, przyznam, że dosyć klimatycznie to tutaj to wszystko wygląda. Fajnie. No ta droga dosyć wąska pod górkę. No bardzo, bardzo głęboka wioska. Tu jakiś mamy punkt skupu. Nie zdążyłem zobaczyć jaki, ale to może się wyjaśni później. Moje gospodarstwo, dziadkowizna, jest tam na horyzoncie po lewej stronie. Tu mamy wieżę ciśnień i mamy tutaj jakiś park maszynowy. Zerknijmy, co to jest. Zatrzymamy się na moment. O, proszę. AgriYard. No, czyli tutaj mamy sprzęty używane z drugiej ręki, które to sprzęty są sprzedawane obok oficjalnego dealera. I co my tutaj mamy? Proszę bardzo, mamy Horsza za 48 000. Och, mamy dużą ładowarkę Volvo, to nam się szybko chyba nie przyda. Tu mamy ciekawy traktorek. New Holland T8, ale to aż 212 000. Nie, trochę drogi. Taka głowica to nie szybko, a to... Proszę bardzo, siewnik punktowy. Bardzo fajny. W jakiej cenie? 56 338. No cóż, jeśli będziemy mieli coś do obsiana, to może wrócimy tu po ten siewnik. Mamy jeszcze jakiś traktorek. 234. Case. 340 Magnum. No, fajny. O, mamy 68 000, widzę. Za Fenda Vario, malutkiego, takiego do winnicy.
Póki co nie mamy winnicy, więc nie ma tematu. No i mamy prasę Johna Deere'a 37500. Fajnie. No dosyć taki ciekawy sprzęt, ale mimo wszystko drogi, za drogi dla mnie. Więc dzisiaj nic tutaj chyba na mnie nie uhandlują. Ale będziemy tu wracać i kurczę, jak mi się dzisiaj język plącze. Będziemy wracać i będziemy zaglądać, co jest ciekawego, a nuż widelec coś ciekawego się kupi. Okej, także naprzód. Tu podejrzewam, będę mógł wodę pobrać z tej wieży. O ile będę potrzebował wody. Myślę, że wody będę potrzebował, ale nie wiem, czy może na farmie jest jakiś punkt poboru. Zobaczymy. Na tą chwilkę jedziemy, zobaczyć jak ta farma wygląda i być może udają się od razu kupić. Fajna terenóweczka, bardzo przyjemna. No i zbliżamy się do tego, co chcę zakupić. Dom po dziadku, nie wiem w jakim jest stanie. Szymardin. Szymardin. Tak będę starał się czytać trochę po francusku i mam nadzieję, że to choć trochę jest po francusku. I Szymardin, a to jest chyba nazwa gospodarstwa tutaj. Le Bergy. Le Bergy, tak. I tutaj są owieczki. No dobra, wiedźmy. I zobaczmy, jak tutaj sytuacja wygląda. No, troszkę podniszczone to gospodarstwo. No, nie mogę powiedzieć. Nówka sztuka to na pewno nie jest. Myślę, że staniemy na środku podwórka i zrobimy jakieś przejście. Spacer po gospodarstwie. Zobaczmy, jak to wygląda. Tak, tu mamy jakieś, widzę, miejsce takie pod dachem, gdzie składujemy różne, no jakiś drobny odpoczynek, jakieś różne drobiazgi składujemy w cieniu. Tutaj mamy piwniczkę. Tutaj te drzwi się nie otwierają. Te też. A te tutaj? Aha, się nie otwierają, bo ja tego jeszcze nie kupiłem. Ha, to se mogę pooglądać przez szybę. O proszę, tu mamy no, wszystkie traktory Johna Deere'a, plakacik. Jakieś pranko się suszy. Jest klima założona. Kuchnia z takim salonikiem. Tutaj mamy, co my tutaj mamy? Nie wiem, jakiś składzik. Ja myślę, że to trzeba kupić, tak, żeby to lepiej obejrzeć. No i tutaj mamy na górze duży magazyn na jakąś słomę belę. Także kupimy i będziemy oglądali tak naprawdę, bo teraz to tak się troszkę to mija z celem. Taki jest plan, że musimy przeznaczyć niestety 287 tysięcy, to i tak 14% zeszło z ceny. I oprócz tego gospodarstwa dostaniemy również ten obszar tutaj, który jest dosyć dobrze zadrzewiony. Razem nawet z tym kawałkiem lasu tutaj widzę. Zobaczmy, co jeszcze, ile kosztuje. 91 tysięcy. Oj, to nie, to za drogo teraz, a to też za drogo. No, wszystko tutaj strasznie, może dlatego, że będą zaraz żniwa, to wyjątkowo dużo kosztuje. No, on jest grubo powyżej wartości. No, nie licząc z tego tutaj miejsca.
które jest trochę, widzę 13% mniej niż zwykle, niż średnia cena. A ta jedyneczka, o Jezus Maria, wszystko takie drogie. No, kosmos, słuchajcie, kosmos te ceny. 12 jeszcze ewentualnie. Wielka chyba łąka to jest. Jeszcze nie wiem. Ale dobra, no na dzień dobry kupujemy 252 i się musimy rozejrzeć po terenie. Mamy to. Widzę, że mamy owczarnię z chwytakiem. Także teraz będę mógł to dopiero pozwiedzać jak należy. Zacznę tutaj od tych zabudowań. I to mi wygląda na jakiś warsztat. Tak, na warsztat. Tu jest brama wjazdowa i tutaj jest warsztacik, gdzie mogę coś tutaj zadziałać. Światełko jest. Dobra, czyli to jest warsztat. Warsztat można też powiedzieć, że i garaż równie dobrze, chociaż garaż to tutaj mogę spokojnie przygotować, nie? Tutaj by się przydała troszkę taka droga dookoła. O, no ale ten strach na wróble będzie tu utrudniał wjazd. No dobra, to mamy. Zobaczmy najpierw budynki gospodarcze. Tu mamy warsztat. Tam możemy coś składać, mając coś dużego. Tutaj to dostaniemy i tutaj też. Co tutaj jest? O! Tutaj produkujemy sery. Co ciekawe. Nie wiem jak, ale produkujemy to. Będziemy to sprawdzać. No i plus możemy tu poparkować trochę maszyn, nie? Czy tutaj można wejść? Oczywiście. Aha, czyli tu mamy taką chłodnię na sery, widzę. Izolacja 2000. Czyli jest chłodnia na sery, ok. A tu jest budynek, gdzie te sery produkujemy i gdzie zarządzamy tym wszystkim. To wszystko widzę jest jakieś izolowane niby, ok. Weszliśmy tędy, wyjdziemy tędy. Czyżbym światło zapalił? Tak. No to też i zgasił. Zapalił i zgasił. Fajnie. Fajny budyneczek. No tu trochę taki śmietnik. Można by go było kiedyś posprzątać. Widzę, że okolica nie jest do końca płaska. Są też jakieś skałki. Można się po nich pospinać, proszę uprzejmie. I to jest jeszcze teren cały czas, który należy do nas. Asfaltowa dróżka. Zaraz tam wrócimy, tylko zobaczymy tutaj tą owczarnię, jak to wygląda. Owczarnia z chwytakiem. No, takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Chwytak tutaj stoi, właśnie ten. Tam wygląda, że jest dźwig suwnicowy. Tu jest do niego wejście po drabinie. Ok. No to tutaj jest jakiś taki cusik. Aha, to chyba jest coś do wełny. Więc tutaj pewnie są postrzyżyny. Nie wiem tylko jak to działa. No to się okaże. Tak. To są jakieś postrzyżyny. Tu co tutaj mamy? Stanowisko do dojenia. No i mamy co? Na łące 11 000 i na tym koniec. Nie mamy żadnych zwierzaków. Czy tutaj jest potrzebna woda? Spróbujmy to sprawdzić inaczej. Siano, trawa, łąka. Zobaczcie, siano daje tylko 67%. Czy trzeba dostarczyć siano i trawę, to będzie chyba albo siano i łąkę. Siano i łąka, czyli głównie siano tu potrzebuję.
To będzie mi dawało 37, to będzie stówka razem, tak myślę. Nie mam zwierzaków w tej hodowli póki co, dobra. Tutaj jest punkt zarządzania zwierzakami. Pozwólmy sobie to otworzyć. Oj. Łąka jest bardzo duża, bardzo fajna. Nie wiem, czy mi tutaj pokaże, że tak powiem, red tape, ile tego potrzeba. Bo jeśli chodzi o polityki, to tak jak mówiłem poprzednio w innej serii, w Hoffbeckmanie, że do polityk muszę się stosować tak czy inaczej i one takie są i nie ma zmiany. Natomiast do programów mogę przystępować i naturalny wypas. Tak, tylko te zwierzaki mają raptem na łące tylko niecałe 40%. Więc ja nie wiem, czy ja bym nie chciał jednak mimo wszystko im tego siana tutaj podorzucać. Na tą chwilę jeszcze bym do tego nie przystępował. Naturalny nawóz to nie wiem na razie. Test ciągnika, no to mógłbym dostać, nie? Landini. Rex 4 przez 1 miesiąc. Okej. Mogę sobie takiego niedużego Landiniego, widzę, wypożyczyć na testy. Ale na tej mapie jest to mapa francuska, więc ja bym chciał się pobawić bardziej po francusku. Dobra, słuchajcie, jeszcze chcę zobaczyć, jak wygląda ten las, więc tu jest koniec mapy. A tutaj mamy ten spory kawałek lasu za łąką, gdzie możemy się posiłkować jakąś wycinką drzew i coś z tych drzewek robić. Natomiast w tej chwili ja bym tego nie chciał robić, ale trochę, no, zobaczcie, jest tutaj tych drzew. I można by faktycznie... O, tu jest murek. Czyli tutaj grunt wychodzi ponad drogę mocno i jest zrobiony murek. No, żeby się tutaj to wszystko nie odsypywało. Tak, i tu wracamy na gospodarstwo. Tak to wygląda. I tutaj to jest ta skała, po której się wspinałem, więc tą lewą stronę żeśmy już pooglądali. Myślę, że mogę tutaj z powrotem zejść. Jak wlazłem, tak i zejdę. Czy ja tutaj już byłem? Nie. To tutaj mamy taką sporą stodółkę. No wszystko zobaczcie, tu podniszczone to wszystko jest, nie wygląda to specjalnie dobrze. Osoba, która to kupiła od mojego staruszka, niespecjalnie o to dbała. No. Długówka z magazynem dynamicznym, cokolwiek to znaczy. Będziemy to pojem roztrząsać, a tutaj chyba jest przestrzeń do parkowania, tak myślę. Fajnie. Tutaj mamy po prostu przestrzeń do zaparkowania albo do schowania czegoś. Jakieś skrzyneczki. No i na koniec nam został budynek nasz mieszkalny, do którego poprzednio nie mogłem wejść. O, i tu mamy spory garaż również. Oho. Tutaj jest wjazd dla samochodu, tu można wejść sobie jakby z boku. Rower, ale ten rower niestety jest niedziałający specjalnie. Mamy wejście do domku, pralnia. No i mamy miejsce, gdzie możemy zrobić sobie tutaj kawkę czy herbatkę. No zróbmy sobie. Zróbmy sobie kawkę.
No i możemy sobie kawkę wypić. Jak kawkę wypijemy, to oczywiście pięknie wszystko posprzątamy. Hop. No i cudownie, mamy kawę. Tutaj rozumiem, że możemy coś ugotować. Przygotuj posiłek. Na tą chwilę podziękować nie. Tu mamy śniadanko. Do śniadanka jeszcze wrócimy, jak się przyśpimy. O, proszę, to za dobrych czasów chyba jest zdjęcie tego gospodarstwa. Jaki przemarsz krówek. Co tam na górze jest? Rybki. Interesujące. Co my tu jeszcze mamy? Mamy wyjście, żeby usiąść sobie, popatrzeć na ten piękny widok. No fajnie. Zobaczcie, ja nawet pozwolę sobie wejść na stół. O, bardzo fajny widoczek, bardzo sympatyczny. Bardzo fajne miejsce do życia. Tu zobaczmy jadalnię. Mamy jadalnię, mamy czasopisma. Oczywiście branżowe. No i, no proszę, mamy telewizorek do poglądania. Są tu jakieś kanały? No, specjalnie to tutaj nie ma jakichś kanałów. No, ale okej. Do tego tu widzę 17 w telewizji leci. O, nie ma problemu. W każdym razie się przynajmniej włączył. Dobra, to tu wszędzie już byliśmy. Czy tędy wchodziłem? Wychodziłem? O, to tu jest biuro. Zobaczmy, co tam w biurze słychać. Aha. Możemy tutaj sobie nasze plany pooglądać i coś zamodelować. No dobra. No, spróbujmy to wyłączyć. Uda mi się. No wydaje mi się, że wyłączyłem. Tak jest. Tylko trzeba było chwilkę odczekać. O, lodóweczka na piwo? A skąd to się znowu włączyło? Dobra. Sprzęt żyje swoim życiem. Aha, to troszkę tych drzwi mamy obok siebie za dużo. A, to takie puste pomieszczenie. Widzę, że nie do końca wszystko to jest tutaj otynkowane jak należy. No chociaż łazienka jest spoko. No z łazienki możemy skorzystać. Dobra, woda spuszczona, widzę. Po poprzednim właścicielu. Jest dobrze. No i idziemy na górę. No, pokoik. Pokoik jeden, pokoik drugi. No i tutaj, o, ta drabina tutaj robi klimat jakiś, nie wiem po co, ale jest. Więc tutaj będziemy spać. Ale jeszcze nie teraz. No. Znowu temat branżowy. 7:23. A my mamy 8:20. No, zegarek do poprawki. Dobra, a drzwi numer 2 dokąd prowadzą? O, tutaj mamy garderobę do przybrania się. Fajna. Fajna garderoba i taką umywalkę, żeby po szybkości się umyć i ogolić. O, skarpetka się zgubiła. No tak wygląda nasza chałupka. Dobra, słuchajcie. Ja myślę, że tak, trzeba by zacząć od czegoś. Przede wszystkim od trawy. Ja potrzebuję jakiegoś pola z trawą, żeby przygotować się do wykorzystania, nie? Tutaj potencjału tej owczarni. Więc na pewno pójdziemy kupić jakieś pole z trawą.
Możemy się rozejrzeć w tej chwili po mapie, co tutaj mamy z trawą w rozsądnej cenie. No póki co to ta 12 jedyna ma jakąś rozsądną cenę. Trzeba by ją odwiedzić, bo to też nie jest bardzo daleko, tylko ma jedną wadę, że jest tutaj przy cieku wodnym, czyli tutaj nici będą z nawożenia, bo ja pamiętam, że jest program Red Tape'a, nie chcę mówić unijny, ale Red Tape'a, który, czy też polityka, nie wolno ci rozlewać gnojowicy w miejscach, w miesiącach, dobra, od września do grudnia. To jest poziom gnojowicy, przestrzeń, zanieczyszczenie wód, pierwszy program. Zabrania rozpylania środków chemicznych, nawóz stawy, gnojowica, wapno, obornik. 14-metrowych strefach buforowych wokół zbiorników wodnych. 14 metrów. 14 metrów. Zobaczmy na mapę. Tutaj była skala podana tej mapy, że 1 centymetr to jest 250 metrów. Ojej, ojej. Gdzie tutaj jest taka skala, żebym mógł to sobie sprawdzić, jak to jest daleko od tej wody? To 14 metrów na tym polu numer 12, a dziesiątka? O, dziesiątka też ma jeszcze nie najgorszą cenę, tylko strasznie dużo kosztuje. Na tą chwilę bym myślał o tej 70, o 12, żeby mieć jakikolwiek teren do obróbki. O, i tylko pytanie, co na tej 12 jest? Czy tam nie ma jakiegoś pastwiska przypadkiem? Więc pojedziemy to sprawdzić zaraz. Jak ta 12 wygląda. I jest możliwe, że ją zakupimy. Słuchajcie. Siadamy do mojej pięknej starej renówki. Ale zobaczcie, jak ona, zaraz wam pokażę, jak ona się pięknie rozkłada. Popatrzcie. Nie? Cudownie, zobaczcie. I tutaj jest taka spora przestrzeń do załadunku. Szkoda tylko, że jeszcze nie działa z Interactive Controlem. No ale trudno. Dobra, słuchajcie. Myślę, że zawrócimy i pojedziemy obejrzeć tą 12. Spróbujemy sobie kawałek podjechać tym tutaj podjazdem. Zobaczmy, dokąd mnie to zaprowadzi. Do drogi po prostu. Ok. Ta droga jest bardzo mało uczęszczana, więc ja nie będę tutaj za bardzo się rozglądał na boki. No i jedziemy do 12. Ok, czyli na skrzyżowaniu w lewo. To nie jest fajne autko, prawda? Oczywiście na rozstajach dróg mamy krzyżyk. No i tutaj musimy dać w prawo, bo tam potem jest ślepa droga. I dojedziemy za moment do tej 12 i zobaczymy. Tu mostek mamy, czyli jakieś bardzo szerokie maszyny nam się tutaj nie zmieszczą. Ale za mostkiem już jest 12. Czyli to jest ta 12. No, zerknijmy jak to wygląda. Trochę przyspieszymy, więc tutaj mamy strumyk. I teraz muszę chyba jakąś taśmę wziąć mierniczą, dokąd tutaj można cokolwiek pryskać. Jak daleko jest ten
te metry. Wzrost jest 3/4, czyli ta trawa jest jeszcze nie do końca gotowa do ścięcia. No, ale ta 12 to jest kawałek do tego pod górkę, nie? Tak, tu jest przejazd przez wodę, a tu jest ogrodzona 11. A co na tej 11 jest, że ona taka ogrodzona? No po prostu jest tu ogrodzenie. Nic takiego nie widzę. Ech, no to ona żółciutki tam stoi. No, takie powiem ciekawe pole, ciekawe. Pytanie tylko, czy ta trawa, czy ja ją już chcę ściąć, nie? Zobaczmy jeszcze w takim układzie, jak to wygląda. O właśnie, co tutaj jest? Ale nie, 12 niby jest gotowa do zbioru, więc mógłbym ją ścinać. Co prawda tam, tak jak pisało, faza jeszcze nie jest ostateczna, ale już się nadaje do cięcia. To jest bardzo drogie, a 12 moglibyśmy kupić. Tak, ja myślę, że od 12 moglibyśmy zacząć. Tylko potrzebujemy, tak, wielu rzeczy potrzebujemy na tą 12. A nie wiemy do końca, co jest jeszcze na wyprzedażach. No, może coś się zmieniło. Wrócimy zobaczyć, czy mamy coś do łąki i jakiś fajny traktor w rozsądnych pieniądzach. Więc zawrócimy i podjedziemy do tego handlarza, zobaczymy, czy coś mu się na parku maszynowym nie zmieniło. Okej. No, myślę, że przez pierwszych kilka odcinków będziemy jeździli, żeby obejrzeć co i jak. I pozwolę sobie tutaj nie robić takich jakichś cięć, bo myślę, że mapka jest warta obejrzenia i dlatego będziemy, że tak powiem, ją oglądać z widoku kierowcy albo pierwszej osoby. Dobra, wracamy w kierunku miasteczka. Taką mam przynajmniej nadzieję. Gdzie jest wieża ciśnień, bo obok tej wieży ciśnień jest... o, już ją widzę. Jest handlarz, który handluje sprzętem rolniczym większościowo. Już do niego dojeżdżamy. Myślę, że jak tutaj by było przed wieżą, można było skręcić, to by było idealnie właśnie. Tak, bo teraz byśmy dali w prawo. Jeszcze raz rzucimy okiem na ten plac, nie? O, i tu moglibyśmy sobie przyparkować. Rzucimy okiem na ten placyk, jak to wygląda, czy coś tutaj są jakieś istotne zmiany. Jeszcze raz na ceny tych sprzętów. Ile on tutaj stoi? 212, cena wywoławcza. A zobaczmy, jaką on tutaj ma moc. Słuchajcie. Pierwszy właściciel, uszkodzenia lakieru, 380 koni, to bardzo mocny ciągnik. No i w cenie 212. Tu się mogę targować minus 5%, a mam tylko 3 takie szanse. Minus 5, minus 10 i minus 30 jest max. Ale wydaje mi się, że minus 30 jest niewielka szansa, że mi się uda to wytargować w takiej cenie. Jeśli bym chciał go kupić, to mógłbym próbować zacząć od minus 10 ewentualnie i stargować te 20 000. No to jest też konkretny pieniądz, nie? Można jeszcze test drive'a zrobić, ale póki co na razie
Nie będziemy tutaj. Możemy go jeszcze na raty kupić. Można się zastanowić. Więc on ma 212 i ponad 300 koni. A ten case? O Jezu, ten case jest jeszcze droższy. Jak to się stało? O, też uszkodzony. On też ma podobną moc. No to są dwa duże ciągniki. Takich dużych ja nie potrzebuję. Więc ich sobie nie kupimy, a ten mały do winnicy to nie pójdzie na razie, bo ja nie mam winnicy i nie zamierzam w tej chwili mieć winnicy. Aczkolwiek na tej mapie są winnice. Dobra, więc tutaj w sprzęcie nie zaszła istotna zmiana. To jedziemy do John Deere'a, zobaczymy co tam w sklepie jest i ile to kosztuje. Tak do końca nie wiem, gdzie jest ten John Deere, ale będziemy starali się tam trafić, może nam się uda. Myślałem, że może jakaś zmiana nastąpiła od kiedy żeśmy się tu pojawili, ale nic nowego nie ma. To jest akurat o tyle fajnie, dobrze położony handlarz, że jest na drodze do różnych rzeczy, w szczególności do miasteczka, więc i tak niedaleko mnie, więc myślę, że będziemy tam zaglądali co jakiś czas. Dobra, Lemesze się zbliża. Tylko pytanie, gdzie jest dystrybutor tego, ten taki już klasyczny, gdzie jest nasz klasyczny sklep, nie? Mam nadzieję, że zaraz się spotkamy z jakimś drogowskazem, który wskaże mi to miejsce. Wiem, że to gdzieś jest po lewej stronie mapy, za miastem, ale niedaleko. Tak bym się spodziewał. Spróbujmy tutaj skręcić w lewo, obok tego targowiska. No i się przejedziemy, a nuż widelec znajdziemy. Tutaj cosik mamy za bramą. Można by zerknąć, co to jest, ale... Oj, sorki, że tak ci drogę zajechałem. Mamy wielkie pastwisko, widzę na 19. Wielkie, olbrzymie. To na razie nie dla mnie. O... To jakaś szkoła chyba jest. Teraz pytanie, gdzie dalej? Wydaje mi się, że prosto, bo tutaj jest jeden kierunek, więc muszę to objechać. O proszę, tu jesteśmy. To jest Francja, proszę Państwa. Jak to objechać teraz? Tutaj chyba w lewo. No, tu chyba jakiś sklep spożywczy. Okej. No nie będzie lekko, bo ja z francuskim to na pewno jestem na bakier. O ile niemiecki to jeszcze mógłbym tam cokolwiek zrozumieć, o tyle francuski to będzie dla mnie zagadka. Ale widzę wielkiego John Deere'a, więc podjedziemy, zobaczymy co też John Deere może nam zaoferować. No dobra, nie widzę w lusterku samochodów, więc wjedziemy. Brama zamknięta, ale pozwolimy sobie ją otworzyć. O, i tak bym zostawił otwartą. Okej, o, tu widzę. Możemy na chwilkę przyparkować. Nie będę wjeżdżał, mam lawetę na miejsce parkingowe. O, proszę. No i dzień dobry, jest tutaj kto? Słuchajcie, tu mamy, widzę, salę negocjacyjną. Tu możemy sobie nasz kontrakcik jakiś wynegocjować. Na tą chwilkę zerknijmy, co mamy na wyprzedażach. No, mamy ciekawego John Deere'a. 150 koni, słuchajcie, za 62 tysiące. Duża, widzę, u dealera John Deere'a jest przecena.
Fajny ciągnik. Ja myślę, że można nad nim pomyśleć. Póki jest w takiej fajnej cenie. 62, no wyszło 67, bo mamy zaczepy do tuza, tak? I doliczyli piątkę. No dobra, zaczepy do tuza się przydadzą. A jak z silnikiem wygląda? Więc możemy zrobić 150 koni za dopłatą 15, albo brać 120 obecnie w cenie 67. Bez dywanika, jest światło, jest tuz. Konsola ładowacza nie jest taka droga, mogłaby być. Isaria jeszcze nie potrzebujemy i to nam daje 120 koni za prawie 70 000. I prędkość tutaj, czy ja mogę do porównania dorzucić? Mogę. Hop. OK. Mamy ten ciągniczek. Ale ja, prawdę powiedziawszy, to chciałbym zacząć tą serię od sprzętów francuskich. I tutaj naściągałem bardzo dużo sprzętów francuskich. I mamy tutaj albo Fiata, mamy trochę John Deere'a z tych małych ciągniczków niedrogich. Mamy tutaj, zobaczcie, mamy tutaj Renault 7 1x1S, 4S. O, ten jest fajny. Ale mamy też bardzo takiego fajnego, taką renóweczkę, którą można by było pojeździć, tylko nie wiem, co do niej podczepić, co ma 30 kucy. To jeszcze pomyślimy. Ale na przykład tutaj ten mod, albo ten 120, no około 100 koni, no może być ciekawy. Więc ja myślę, że wybierzemy jednego z tych modów na tą chwilę. Zobaczmy, czy tutaj, no ten jest taki bardziej jakby staroświecki, tak myślę. Z którego to roku jest? Czy tu jest napisane rok? Nie widać. 35, 35, no nie za szybkie, ale myślę, że można by było ich poużywać. Czy on ma tutaj, tak, on ma w tej chwili 100 kucy, a jak dołożę 1500, będzie miał 120 kucy, no i to jest fajne. Konfiguracja kół. Ojej, a to do czego takie coś? No, to są cieniutkie oponki. Fajnie, to możemy jakiś tutaj ten podłączyć. To są podwójne. No i to jest chyba standard, nie? To jest standard. To jest jakieś większe. To jest standard. OK. Zostawmy chwilowo standard. Renówka 981. Nie wiem, co to jest. I nie wiem, gdzie to się zmieniło. Ale wiem, że non to jest nie, a Wii to jest Wii. Tutaj. Lusterko jakieś wsteczne, tak? To ja poproszę lusterko wsteczne, bo ja lubię lusterka. A to co to jest? To coś z drugiej strony. Nie wiem, co to się zmienia, więc zostawię na jedynkę. Jest to za free. Pod do coś tam normal, inverse. Aha, to chodzi o wydech. Zostawmy może normal. Nie wiem. Old, new. O, niech będzie old. A new? Nie ma znaczenia w sumie. Jalons. Zupełnie też nie wiem, co to jest. Niech nie będzie. Stickery. Stickery to wiem, co to są stickery. I zobaczmy. A, to na górze są. Możemy mieć Renault i Renault. Albo bez stickera. Nie no, sticker jakiś by był fajny. Na przykład Renault, nie?
czy Renault Agriculture. A może taki kolorowy zostawmy plus 20. O, drugie światło chyba. Tak, to się przyda. To? A, obciążenie. No, myślę, że obciążenie to tylko czy aż takie? Myślę, że ta szóstka jest najsensowniejsza w tej chwili. Czyli tak, mamy 5 ton, a z obciążeniem mamy 5, to jest 300 kilo tylko. No tutaj jest 600. A, taka nie. W sumie najbardziej mi się to podoba. Jest taki najkrótszy, będzie trochę taki zwinniejszy, mam być szczery. I to kosztuje wtedy 10 tysięcy. 120 kucy, słuchajcie. No ja myślę, że do jakichś prac, do ciągnięcia za sobą czegoś, moglibyśmy go sobie w tym parku maszynowym tutaj już mieć. I byśmy go mogli dodać do porównania. I jak on tutaj wygląda. Zobaczcie, moc taka sama, cena w ogóle jest nieporównywalna. Prędkość tylko się zmienia, tak? I ten jest dużo cięższy. Zobaczcie, nówka John Deere 6M i stara renówka. No to tutaj nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Bierzemy starą renówkę i to jest oczywiście no niewyjęte, niecałe 90 euro na konia mechanicznego. No to nie może. Nie możemy tego nie wziąć, tylko teraz tak, byśmy to sobie mogli kupić na przykład na raty jeszcze i 5% wpłaty własnej, to będziemy mieli odsetki, czyli raty kredytu 873 euro. Myślę, że to jest ok. Myślę, że to jest ok, więc byśmy zrobili ten zakup. Dobra, i mamy nasz pierwszy ciągniczek. Drugą z maszyn, które chcę kupić, słuchajcie, i pojeździć. O Jezus, przepraszam najmocniej. To jest ta renówka, ale tą renówkę, ona też tutaj ma 103 konie i to jest potwór. Słuchajcie, to jest potwór 103 konie za 4,5 tysiąca. No taki jest mod, będziemy go wykorzystywać. Konfiguracja. Tu możemy mieć znowu obciążnik. Możemy mieć tuza, ale możemy mieć też ładowacz czołowy. Więc ja może bym poszedł ten ładowacz czołowy. I nie bierzmy w takim razie tutaj tego obciążnika żadnego, bo to kupimy sobie zaraz skrzyneczkę, więc to będą pierwsze zakupy. A ten TUS... Jak się tego teraz pozbyć? Gdzie to jest, że tego nie ma? To jest chyba tak. Tak jest. 103 kuce. Dobra. I to sobie dorzucimy też do porównania. No i proszę uprzejmie, to jest jeszcze ciekawiej, bo wychodzi 56 euro. A jest dużo cięższy nawet ten ciągnik. Zobaczcie, nawet od tego John Deere'a w tym momencie, a jest jeszcze bez obciążnika. No bardzo ciekawe sprzęty terenówki i myślę, że pogramy nimi na tej mapie. Więc taką konfigurację ja poproszę znowu oczywiście kupimy na raty, żeby za dużo gotówki nie tracić, bo pieniążki zawsze się przydadzą. Ciągle opcja numer 1, bo wykup jest na zero i wydaje się być najlepsza, bo najmniej dopłacam, a chociaż tutaj ten wykup za 1700 też nie jest jakiś w opcji czwartej problematyczny, a rata jest jeszcze mniejsza, nie? Więc może weźmy opcja co? Aha, opcję to nie tutaj, bo Jezus, a jak na 10? No to tutaj mamy całkiem
Koszt zakupu wtedy jest, słuchajcie, no nic tylko na 10 lat brać. Nie, bierzemy tylko na rok. I bierzmy opcję numer 4 w tej chwili. Wykup będzie 1750, ale rata będzie malutka. Chociaż to 100 euro. Nie, to w tym wypadku nie ma to znaczenia. Bierzemy opcję numer 1, wykup za free. I tutaj płacimy 601, czyli praktycznie dopłacamy 150 euro. Rozkładamy w czasie. To ja poproszę. I jak już mamy ciągnik z tuzem, to oczywiście, słuchajcie, tego też musimy kupić, ale jeszcze nie teraz. Bardzo fajny, jest taki staruszek. Chciałbym go jakoś do czegoś wykorzystać. On ma niestety tylko 30 kucy, więc nie wiem jeszcze do czego, ale zobaczymy. Ale póki pamiętam, to będziemy chcieli do tego ładować czołowy. I o ile mnie pamięć nie myli, to do tej renówki pasuje ta Sigma. I weźmiemy tą Sigmę w związku z powyższym. Tutaj nie ma się na czym. Nawet fajny ma tutaj ten napis Griffon. Taki trochę mi się z Francją jednak kojarzy. I ten, nie wiem czy widzicie, ładowacz jest w scenie ciągnika, nie? No ale trudno, tak trzeba. Czyli jedziemy z zakupem, opcja numer 1. Poproszę. I tak się zastanawiam tylko, jaki osprzęt do tego ja będę potrzebował. W pierwszej kolejności ja myślę, że będę potrzebował i wideł. Czy tutaj są kombinacje? Są. Więc na pewno będę potrzebował wideł. O, tu mamy Sigmy nawet. Co to jest? Widły do obornika. A to? To jest do bel. Czy to się zwęża? Nie. To jest do bel po prostu. To się nie zwęża i kosztuje to ile? 600. To jest szufla 680 i to już 680. To jest szafer. No trzeba tutaj też pamiętać o tym, że nie wszystkie chwytaki do wszystkiego pasują. Wycinak do kiszonki. Widły do obornika. Tutaj jest aż 1000, nie? 1000. Ale wydaje mi się, że powinienem takie kupić. No te są o tyle fajne, 600, że widły do bel, że one zdaje się... O, tu mają taką możliwość, że się zwężają. Czy ja się mylę? Te są w takiej samej cenie. Słuchajcie, nie, idźmy w tą Sigmę. Skoro tak, weźmy te... Może nie, widły jeszcze nie kupujmy, bo nie mamy żadnych bel. O pytanie w ogóle, czy ja będę miał jakieś bele. Ja myślę na tą chwilę, że bel będę miał niewiele. Widły do obornika. Też tak średnio na razie. Na razie to jeśli już, to idziemy idziemy w owce albo kozy. Jeszcze zobaczymy. Ale myślę, że w owce. Więc raczej weźmiemy widły do palet, a one tutaj 1700 mają niewyjętą cenę. Więc sorry, ale kupimy je znowu. Wszystko bierzemy na raty, słuchajcie. Zobaczmy, jak te raty wyglądają. Jeszcze tylko bym się pokusił już na koniec zupełnie tego filmu o ostatni zakup. I to będzie jakiś obciążnik jeden do tyłu, żeby założyć. Nie wiem, co my tutaj mamy. Tu mamy szafera. O, tu mamy wagę od Renault. Więc weźmy tą od Renault, ten obciążnik. Tylko chwila, a gdzie on się montuje? Jak to jest zmajstrowane? I to jest do tego moda 7x1S. A czy ja to kupiłem? Nie, ja nie mam tego ciągnika. Pokażcie mi ten ciągnik, jak on wygląda. Gdzie jest ta renówka?
To jest jeszcze ta renówka. Do tej renówki to jeszcze nie dojechałem. Mhm. I nie wiem, czy dojadę, ale może z czasem też dojadę. Dobra, czyli ten obciążnik to nie do tego sprzętu. Weźmy jakiś bardziej uniwersalny w takim razie, chociaż ten by fajnie wyglądał. To jest Kramer, to jest Fiat, to jest Fendt. Jakiś też nie za duży ten obciążnik, nie? Bo w końcu to też nie jest jakiś super wielki sprzęt. Ja myślę, że można by wziąć tego 450 kg na dzień dobry. Konfiguracja koloru. A w jakich kolorach my mamy tego naszego? Wiecie co, już nie pamiętam. Bo ja myślałem o tym, on jest taki pomarańcz. No to taki pomarańcz też byśmy chcieli, odważnik. Jest tu możliwy jakiś taki pomarańcz? No jest taki. No to niech będzie taki pomarańcz. Wybierz. O właśnie. Ja oczywiście znowu na raty te, słuchajcie, rzeczy, sprzęt kosztuje jakoś tak dziwnie drogo. Dobra, mamy kupę sprzętu kupionego. Myślę, że to prawie mogłoby być koniec, nie licząc tego, że ja bym chciał jeszcze ciut większą lawetkę kupić. Chyba ten odcinek trochę przeciągnę. Słuchajcie, wydajemy sporo pieniążków. Na pewno przyda nam się jakaś myjka i niech to będzie tradycyjny Kersher. Nie będziemy tutaj Kersher w cenie traktora, ale to nic, kupimy jako kolejny zakup. Oczywiście, ponieważ mamy tutaj co mamy, więc to też trzeba mieć, jak już jestem w sklepie. I kable rozruchowe. Trzeba mieć to wszystko. Trzeba mieć skrzynkę narzędziową. Tym razem weźmiemy taką skrzynkę narzędziową. Oraz jeszcze weźmiemy wózek do palet. Tak się zastanawiam tylko, czy na pewno go potrzebuję teraz. Może jeszcze nie. Wózek do palet może jeszcze nie. Tutaj mamy różne mieszanki. I wydaje mi się, że ja w tej chwili nic z tego nie potrzebuję, żadnych nasion ani innych rzeczy. Chwilowo. Na pewno jeszcze będę potrzebował. Tam też nie widziałem, że trzeba poić te owce. Jeszcze zerknę, czy ja dobrze pamiętam, ale wydaje mi się, że nie. Bo mamy tylko łąka, trawa, siano, pokarm. Nie ma nic a propos wody. Więc wydaje mi się, że nie, ale na pewno jeśli chodzi o siano, to będę potrzebował czegoś do cięcia. Jeszcze chyba nie kupiłem żadnej kosiarki. Także bardzo dużo zakupów robimy. No ale myślę, że tak trzeba. Więc na pewno będę potrzebował przyczepę samozbierającą, gdzie to są te rzeczy. Troszkę niżej. Przyczepa samozbierająca i przyczepy do transportu zwierząt to na bank, ale to może później. Na razie samozbierająca przyczepa tu będzie. No i bezkonkurencyjna, jeśli chodzi o wielkość, 40 kucy. Nad tym się jeszcze zastanawiam, bo tą 10 moglibyśmy też wykorzystać. Pytanie tylko, czy jeszcze jest jakaś kosiarka, która by obsługiwała 30. Dobra, no to na pewno kupimy, bo myślę, że to będzie 2,5 tony, a to jest 1 tona. Hmm.
ale jest 4 razy mniejsza, a te następne są bardzo drogie. Ta ma 16. No to w ogóle, słuchajcie, nie ma o czym rozmawiać. Trzeba to brać na raty. Wszystko tutaj pasuje, jeśli chodzi o kolor i wszystko. Więc zakup ratalny, tradycyjny. I jeszcze na pewno będę potrzebował coś, żeby ściąć trawę. Ja ciągle tak się zastanawiam, czy tego tą najstarszą rynówkę mógłbym wykorzystać na gospodarstwie, ale nie wiem z czym tak naprawdę. Jakbym tutaj mógł, ale to już jest 40 kucy, a to 60 nawet, a ten ciągniczek ma raptem 30. To się nadaje, żeby podłączyć do tego ciągnika, ale to jest tylko 2 metry. Bardzo malutką. Chciałbym coś szerszego kupić na tą chwilę. I tak się zastanawiam, to jest 100 kucy 4 metry. No ten samasz to trochę nie, to 60, a w komplecie z tym to prawie 200. To też raczej nie pojedziemy teraz. To są niecałe 3 metry, to są 2,5. Ten największy ma 3,2. Lizard ma 4. To są drogie rzeczy. To jest 3 metry i ten kunu ma 4 metry za 18. Może tym lizardem się pobawić z 60 roku na chwilę obecną. Czy zainwestować w tego kuna 4-metrowego, bo póki co to nie ma dla niego żadnej konkurencji. Bo to jest 80 kucy i 40 daje 121 kucy. Ale nie, to nie jest naprzód, to jest na tył, a coś naprzód jeszcze jakbym rzucił. No i to jest 120 kucy. Ja nawet chyba mam taki ciągnik. Albo jeszcze taniej. Aha, tutaj jest 60, a tu jest 40. Taniej nie znaczy lepiej. No toś mam trochę mało tych kosiarek dziwnym trafem. No weźmy tą 4-metrową, żeby za bardzo tutaj za długo nie jeździć. I do niej pasuje ta 3-metrowa. No i to robi wtedy 7 metrów z tyłu i z przodu. Tak się zastanawiam. 80 w kombinacji z 60 to jest 140. Ja w tej chwili nie mam takiego ciągnika. 140. Ten ma 120, a ten ma 103. No więc wróćmy i weźmy tylko tą tylną na razie. Tym bardziej, że tam jest pod górkę i będę miał być może jakiś problem z tym pod górkę. No dobra, weźmy tego kuna, którego już chyba parę razy był jeżdżony, ale to nic. Znowu weźmy to na raty. Ile ja tych tutaj rat będę już płacił, to nie wiem, ale chyba trochę sporo. Zerknijmy, jak to wygląda. Tak, 5000 będę płacił co miesiąc, nie? Przez 12 miesięcy to robi 60 000 te zakupy. Mniej więcej. Tak wychodzi. No to tutaj 57 ktoś mnie podliczył. W zasadzie 59 380.
Dobra, słuchajcie, no tak się prezentują nasze zakupy. Dziękuję bardzo. Zobaczmy, jak to wszystko tutaj wygląda teraz. O, i cały mamy tutaj porozstawiane. I sprzęt, i zakupy. No chwila. A gdzie są ciągniki? Ups. Nie ma ciągników? Zaraz je znajdziemy. No przecież tak nie może być. O, Renault. O kurka na wacie. Nie skasowałem obszaru zakupowego i one są tutaj. Na 160. Dobra, słuchajcie, ja to po nagraniu wyprostuję. A w zasadzie teraz wyprostuję. Zrobimy tak. Kasujemy obszar zakupowy. Znajdujemy nasze ciągniki i robimy zresetuj. Tak. No bo to moja pomyłka. Słuchajcie, ja tutaj sobie zrobiłem obszar zakupowy, żebym nie musiał daleko jechać moimi nowymi sprzętami. I tu chyba więcej nie ma tych narzędzi, mam taką nadzieję. A wszystkie wylądowały tutaj, jak myślę. O, właśnie. No i pięknie, słuchajcie. I tak się prezentują nasze zakupy i z tym wystartujemy dalej. Zastanawiam się tylko, jak ja wciągnę na tą lawetę. Jak ja wciągnę tego Kershera. No i to będzie duży problem, bo nie chciałbym z nim jechać. A podejrzewam, że widlakiem go chyba nie wezmę. No nic, to będziemy się martwili w następnym odcinku. Słuchajcie, na dzisiaj to będzie tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na jeszcze. Trzymajcie się, zdrówko. Cześć.